Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej, najdroższa. Tak, czuję się całkiem dobrze. To wspaniale, nie zaprzątaj sobie głowy tym, cokolwiek tam słyszałaś. Dobrze, ale muszę teraz iść się przebrać. Czemuż to? Przecież jest już popołudnie. O, no przecież muszę się przebrać na przyjęcie herbaciane. Prosiłeś, kochany, bym zaprosiła do nas markiza Durham i jego matkę Lady Lambton. Do diaska, zupełnie zapomniałem. Musimy się o nim więcej dowiedzieć. Myślisz, że Rachel będzie, cóż, usatysfakcjonowana z takiego kandydata? Masz co do niego jakieś wątpliwości? Wydawał się wręcz idealny. Nie chodzi wszak o niego, aczkolwiek nie jestem pewna, czy Rachel nie znajdzie sobie kogoś innego, zakocha się lub... Nonsens! Lambton jest markizem, toż to najwyższy tytuł od razu po księciu. Oprócz tego jest zamożny, ma wielopokoleniową marchię. Nie bije kobiet, nigdy nie widziano go w burdelu. Jest idealny, pochodzi z dobrej rodziny, dostosowuje się do etykiety. Któż lepiej by się nadawał na męża dla niej? Proszę cię, nie unoś się tak. Jaż tylko... Przepraszam, ale nie zawracaj sobie tym głowy. Ja doprawdy wiem, co robię. Myślisz, że wydałbym siostrę za kogoś nieodpowiedniego? Z całą pewnością nie i nie twierdzę, że Gareth jest nieodpowiedni. Wydaje mi się, że byłby idealny, ale... Myślałam, iż moglibyśmy pozwolić jej samej decydować o tym, z kim chciałaby spędzić resztę swego żywota, nieprawdaż? Dzielatki same nie wiedzą, z kim chcą spędzić życie. Niestety kobiety są bardzo niezwykle podatne na manipulacje. Błagam cię. Ależ to w żaden sposób jej nie ubliża. Taka jest po prostu prawda. Ile już dam tak skończyło? Wielu się znajdzie, którzy powiedzą wszystko, co tylko kobieta chce usłyszeć, by zaciągnąć ją do łóżka, jak to jej nie kochają i jak jej nie miłują, a prawda jest taka, że wielu to po prostu rozpustnicy. A później taka biedna dama jest zrujnowana. Przecież dobrze wiesz, że ja chcę, by Rachel była szczęśliwa. Uwierz mi, lepiej by męża wybrał jej ktoś bardziej doświadczony. Z pewnością ona nie zna z mężczyzn z socjety tak dobrze jak ja. Uwierz mi, może wyjść za kogoś, kto nawet nie będzie jej szanował, mimo że wcześniej będzie obiecywał jej księżyc i słońce. Marisa, uwierz mi, że ja naprawdę chcę dla niej jak najlepiej. Moje wątpliwości nie dotyczą twoich zamiarów wobec niej, ale dobrze, niech będzie jak mówisz, zakładam, że ty wiesz najlepiej. Cóż, ja już pójdę się przebrać. Gareth i jego matka powinni przyjść około 4:00. Lord Middleton. O, jakże mi miło znów pana spotkać. Postanowił mnie pan jednak odwiedzić. Jednak? A to sądziła panienka, że nie przyjdę? Chyba to panience winien. Przecież tańczyliśmy wczoraj. A panienka także mi jest coś winna. Ale cóż takiego? Jesteś urażony, iż nie pamiętasz, panno Harcourt. Toć to zostawiła mnie panienka bez jakiegokolwiek słowa o sobie. Mało jaka dama zostawia po sobie taką tajemniczość i niepewność. Opowiem ci o sobie, co chcesz, milordzie. Więc mam 18 lat, jestem tegoroczną debiutantką. Mój ojciec jest hrabią Somerset, a mój starszy brat Filip jego dziedzicem. Prócz niego mam jeszcze młodszą siostrę, będzie debiutować za kilka lat.
To pana satysfakcjonuje? Myślę, że opowiedział mi pan mniej więcej tyle samo o sobie. To są najbardziej podstawowe rzeczy o mnie. Powiedzmy. Jednakże odkładając żarty na bok, jestem niezmiernie rad, że na nowo mogę się z panienką zobaczyć. Od razu wiedziałem, w czyim domu zawitam dzisiaj. To doprawdy niezwykle uprzejme z pana strony. Lord Lambton. Czyż to nie zabawne, iż ten mężczyzna ciągle nam przerywa? Tak, aczkolwiek moi rodzice wczoraj bardzo chcieli, bym go poznała. Mam jednak nadzieję, iż nie będą próbowali mnie zmusić do małżeństwa z nim. A myślisz, że byliby do tego zdolni? Oni są zdolni do absolutnie wszystkiego, jeśli to tylko działa na korzyść ich reputacji. Dzień dobry, panienko. Witam, lordzie Lambton. Bardzo miło mi pana zobaczyć. Niestety jednakże jestem w tej chwili w trakcie doprawdy przyjemnej konwersacji. Zaś miałem polecenie od twojej matki, by zabrać cię do parku St. Jamesa. Ja nie wiedziałam o tym, więc jeśli... Rachel! Zali, chodźmy, panienko, jest tam doprawdy cudownie. Powinno się chyba odprawić pozostałych dżentelmenów. Spacer może zająć trochę czasu. Cieszę się niezmiernie, iż mogłem cię poznać, panno Harcourt. Jest panienka lepsza niż inne wszystkie panny na wydaniu razem wzięte. Pozostałe zawsze mają jakąś wadę. To za głośna, to za cicha, to nader irytujące. Nie ma w czym wybierać. Aczkolwiek panienka jest bez skazy, wprost bez skazy. Nie jestem pewna, czy to był komplement. A co tam się dzieje? Nie wiem. Winni chyba jesteśmy to sprawdzić, milordzie. Straszne doprawdy, co się dzieje w tych czasach. Nie wiadomo, do czego jeszcze może się dopuścić. O mój Boże! Cóż to się wydarzyło? Morderstwo. Na litość boską, ale któż został? Nie wiemy. Nie udało nam się ustalić, kim jest ta dama. Panna de Clare. Panna Amanda de Clare. Wiem, bo była na wczorajszym balu. Jest debiutantką. A pan, za przeproszeniem, jest z kim, sir? George Sitwell, detektyw. Doprawdy? Rozwiążesz sprawę, sir? Postaram się, aczkolwiek nie powinno to być trudne zadanie. Jej ciało jest jeszcze świeże, na pewno nie ma więcej niż kilku godzin. Do mordu doszło w nocy, jest wielu świadków, którzy słyszeli strzały. Strzały? Tak. Milordzie, czy moglibyśmy proszę już stąd iść? Takie atrakcje chyba nie są dla mnie. Oczywiście, panienko, chodźmy. Spokojnie, panienko, na pewno niedługo złapią tego mordercę. Poza tym ta dziewczyna pewnie się komuś naraziła i tyle. Nie ma się czego obawiać. Naraziła się? Ona nie żyje, Gareth! Gareth? Ja przepraszam, milordzie. Och, nie masz za co przepraszać. Nie sądziłam tylko, iż tak szybko będziesz chciała skończyć z formalnościami, panienko. Widzę, iż zawrotnie podejmujesz następny krok. To nie to ja... Chodzi... Ja wolałabym już wrócić do domu. Cóż, jeśli panienka tak sobie życzy, ja też muszę się wyszykować. Jeśli to spotkanie się uda, to może jeszcze do końca miesiąca będziemy szczęśliwym małżeństwem. Słucham? O, tam nie wypada się tak. Spotkanie... Przepraszam, z kim się idziesz spotkać, milordzie? To panienka nie wie? Twa szwagierka mnie zaprosiła na herbatę, mą matkę też. Będzie także obecny twój brat. Może jak się im spodobam, to hrabia podpisze kontrakt małżeński ze mną i... Ależ... O nie... Niech pan tego nie bierze za osobistą obelgę. Lecz ja... nie wiem, czy chcę za pana wyjść. Przepraszam, nawet pana nie znam. To
Oczywiście jest pan odpowiednim kandydatem, patrząc obiektywnie. To znaczy, jest pan rozsądnym człowiekiem, jest pan niezwykle porządnym człowiekiem i uważam, iż mógłby się pan nadawać, ale ja po prostu, to jest dopiero początek sezonu, o, no, ja nie wiem jeszcze, po prostu spokojnie, panienko, ależ od tego są właśnie aranżacje, nie musi się panienka w ogóle tym martwić. Przepraszam, ale ja nie o to mi chodziło, że... Dobrze, wracajmy już, proszę. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że zgodzili się Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Nam jest miło, że zostaliśmy zaproszeni. Przepraszam za mą bezpośredniość, ale moglibyśmy przejść do tematu mej siostry? Jak najbardziej, na nic innego nie czekam. W tej sprawie najważniejsza jest decyzja rodziców, aczkolwiek ja i Marisa jesteśmy ich pośrednikami. Chcemy dla Rachel wszystkiego, co najlepsze. Ja także, a i przysięgam, że gdybym miał tak cudowną żonę jak panna Harcourt, to dostałaby wszystko, czego by tylko jej dusza zapragnęła. Ale i pomijając kaprysy, doprawdy jestem w stanie zapewnić mojej żonie bezpieczeństwo, zarówno finansowe, jak i fizyczne. Szczególnie teraz. Przepraszam, milordzie, ale co masz na myśli przez szczególnie teraz? O, zali nie słyszeli państwo? Zeszłej nocy wydarzył się mord. Dobry Boże. Kogo zamordowano? Gdzie to się stało? W parku St. Jamesa. Jakaś młoda dama, nie pamiętam imienia. To częste miejsce spotkań i schadzek kochanków. Zapewne morderca zwabił ją tam jakimiś życzliwymi słówkami, a potem odebrał jej życie. Okropna sprawa. Jak ją zamordowano? Wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni temat do herbaty. Zastrzelona. Rozumiem. Aczkolwiek pan Harcourt ma rację. Wróćmy do tematu pana siostry. Milordzie, chciałeś mnie widzieć, prawda? Tak. Chciałbym, byś zajęła się doręczeniem tego drobnego upominku pannie Harcourt. Bardzo mi zależy, by dostała go jak najszybciej. Proszę wybaczyć moją ciekawość, aczkolwiek czy jest to dama, o której rękę pan się stara? Jeśli naprawdę musisz wiedzieć, to jeszcze nie oznajmiłem jej moich konkretnych zamiarów, aczkolwiek wydaje mi się, iż domyśla się, po co przychodzę do jej domu. Wszakże od tego jest sezon towarzyski i na pewno chciałbym, by ona właśnie została moją żoną. Ale właściwie czemu pytasz? Zastanawia mnie to, gdyż wydaje się być absolutnie cudowna. Dokładnie takiej pani domu potrzebujemy. Jestem niezmiernie rad, iż tak o niej myślisz. Zdecydowanie nadaje się na panią domu. Wydaje się być wręcz idealna. Coraz bardziej poszerza moją optymistyczną stronę. Dobrze, teraz weź już tą paczkę. Niezmiernie się cieszę, że zaczyna pan dochodzić do siebie po tym wszystkim. Dobrze wiesz, iż pewnych tematów tutaj nie poruszamy. Naprawdę nie chcę być niemiły, ale proszę pospiesz się i weź tą paczkę jak najszybciej. Mówiłam, że słyszałam strzały! Przepraszam, rozumiem, aczkolwiek co? Kogoś zamordowano, a ty próbujesz ze mnie zrobić niepoczytalną? Skądże, najdroższa? Tak, rozumiem, słyszałaś strzały, jednakże nie możesz o tym myśleć. Jesteś brzemienna, a już raz straciłaś dziecko. Nie można pozwolić na to, by to się powtórzyło. Nie będziesz się mieszać w tę sprawę. Wiele osób słyszało te strzały, a to, że ty powiesz to samo co inni, na pewno nie pomoże rozwiązać sprawy tegoż mordu. Proszę, musisz przestać się tak martwić. Filip, ja nie mogę się nie martwić. W Westminster jest morderca i jeszcze... Słuchaj, skarbie. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, natychmiast stąd wyjedziemy. Na razie zajmij się urokami wiosny i sezonu, na którym jest nam dane uczestniczyć. Proszę, Marisa, kocham cię i wiesz, że chcę jak najlepiej dla naszej rodziny.
Ja się wszystkim zajmę, wszystko mam pod kontrolą. Twoim jedynym obowiązkiem jest donosić ciążę, a na pewno nie zrobisz tego zamartwiając się rzeczami, które cię nawet wcale nie dotyczą. Dobrze, niech już tak będzie, jak mówisz. Ale chodźmy do twych rodziców. Myślę, że należy z nimi wszystko omówić. Jak najbardziej. Za kilka dni wszystko powinno być jasne. Dobrze. Podoba ci się suknia, panienko? O, jest naprawdę cudowna. Widzę, że podjęłam doskonałą decyzję, wybierając panią na moją krawcową do mojego debiutu. Niezwykle miło mi to słyszeć, panienko, szczególnie z twych ust. Aż tak niezwykle wyrafinowany głos, iż to doprawdy sama przyjemność szyć dla ciebie suknię. Cóż, widzę, iż obie lubimy sobie prawić nawzajem komplementy. Bardzo mi jest miło, iż pani tak uważa. Tak, jeśli suknia panienkę satysfakcjonuje, to zaraz ją spakuję. Dobrze, dziękuję. Właściwie to mam do pani takie pytanie. Słucham? Słyszała pani o tym morderstwie sprzed tygodnia? Naprawdę, ciężko chyba o niej nie słyszeć. Tragiczna historia. Szczerze współczuję całej rodzinie. A czemu pytasz, moja droga? Chyba po prostu tak z ciekawości. Martwi mnie to wszystko. Po prostu w Westminster praktycznie nigdy nie ma takich sytuacji. I to jest trochę niepokojące. Rozumie pani, chyba mam powód do obaw. Oczywiście wszyscy je mamy. Nie wiem, jakie zdanie na ten temat mają detektywi, straż, czy ktokolwiek inny się tym tam zajmuje. Ale jeśli chcesz znać moje zdanie na ten temat, to po prostu jakiś furiat wściekł się po tym, jak owa dzierlatka odmówiła mu ślubu. Wariaci się zdarzają nawet w najspokojniejszych miejscach na świecie. Jestem pewna, iż niedużo czasu minie, aż będziemy oglądać jego egzekucję. Mam nadzieję, że chociaż trochę cię uspokoiłam. Ja wolę patrzeć na świat pozytywnie i nie przejmować się takimi rzeczami. Chwilę zapakuję suknię. Rozumiem. Proszę, zapakowałam sukienkę. Jasne. Jane, weźmiesz ją? Naturalnie, panienko. Lordzie Osborne? Fakt, muszę przyznać, że Anthony to chyba moja bratnia dusza. Rachel, chodź, mamy cudowną nowinę. Lordzie Lambton. Teraz jestem dla ciebie Garrett, moja miła. Przepraszam, ja chyba... Wszystko ustalone. Jeszcze w tym sezonie ty i Marquis weźmiecie ślub.